Cześć, witajcie kochani w listopadzie. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak zmieniał się mój ogród podczas tego roku, a oprócz tego zobaczycie kilka fragmentów miejsc, które odwiedziliśmy właśnie w tym roku. Także zapraszam do oglądania. Czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zmienia się ogród w przeciągu roku, a korzystając z możliwości nagrywania dla Was, nagrywam także dla siebie, a oprócz tego uwielbiam robić zdjęcia. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba właśnie ten film. Dzień dobry, witajcie kochani. Mamy już luty, a w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, co ja wysiewam na początku, tak z początkiem lutego. Chcę wykorzystać nasiona, które miałam z zeszłego roku, z lat poprzednich. Zobaczymy, czy one wzejdą. Tyle paczek. A więc tak wygląda, słuchajcie, czosnek. Takie sadzonki bobu. W lutym udało nam się zwiedzić Maderę i powiem Wam, jest przepiękna. Pico de Areiro, ponad 1800 metrów wysokości nad poziomem morza, spływające chmury. Jak można zauważyć, płot już mamy pomalowany i bardzo się z tego cieszę, bo już jest wykonany w 100%. Zrobiliśmy małą tutaj roszadę, wycięliśmy porządnie winogron. Gałązki znajdują się tutaj, trzeba je pociąć na mniejsze elementy. Dzisiaj postaramy się upiększyć troszeczkę ten domek, czyli nasz shed, gdzie znajdują się narzędzia. A tutaj jest kolejna rozpierducha na trawniku aktualnie, który już skosiłam niedawno, ponieważ nadszedł czas podłączyć karchera i umyć te wszystkie kafle po zimie, które wyglądają tak strasznie. Wiosna to też czas narodzin i mogłam zobaczyć piękne młode owieczki hasające po łące. No cóż kochani, myślę, że moja szopa wyszła całkiem nieźle. Odnowiłam ją na tyle, na ile mogłam. Kilka dodatków ta szopa moja dostała. Mam swój taki półeczkę na kwiaty świeże, także mam też oświetlenie. Za chwileczkę, jak się ściemni, będzie na pewno tak, myślę, romantycznie. A jak jest romantycznie, to sobie wypiję jeszcze na wieczór kawkę. Czy też dajecie kompost na wiosnę, czy tylko jednak dajecie kompost na grządki jesienią, czy niezależnie od pory roku, w zależności od tego, kiedy macie kompost, odżywiacie Waszą glebę. Będzie mi bardzo miło zobaczyć Wasze komentarze i nauczyć się od Was także czegoś nowego. Może ja to robię źle, nie jestem ekspertem ogrodowym,
Jestem taką amatorką i obserwuję swoje grządki i to, jak mi tutaj na tych moich grządkach rośnie. Tak sobie, kochani, posadziłam seler korzeniowy. Wyszło mi tutaj 25 sadzonek. No nie wiem, czy one nie są za gęsto, ale liście będę obrywała. Także będę obrywała, suszyła, rozdawała. Za selerem rośnie fasolka, odmiana Blauhilde i ona ma mieć tutaj wspornik i dałam też takie deseczki, które przytrzymują tą całą kratkę do płotu i jest dosyć sztywno, także mam nadzieję, że się będzie trzymało. Najwyżej będę wzmacniała jeszcze innymi później, no ale kolejna praca w ogrodzie wykonana. Także z pierwszego zbioru jest tyle. I zbieramy teraz to, co rośnie tutaj przy bramce. Tylko tu muszę się dostać tak, żeby nie uszkodzić moich selerów. Niestety. Także, o, to troszkę chyba przerosła. Taki wielki strąg. Myślę, że z powodzeniem mogę polecić tą fasolkę, ponieważ ona naprawdę pięknie rośnie i ona naprawdę daje sporo tych strąków, nawet i takie. I nie zajmuje dużo miejsca, bo zobaczcie, mam tutaj wspornik ze starych takich drzwi, może kratownicy do drzwi. I ta fasolka podobno rośnie nawet do 4 metrów, ale ona potem zaczyna zwisać i to jej nie przeszkadza. Tak jak tu mam kolejne, słuchajcie, takie pędy i one będą zwisały i będą dalej rosły i będą dalej dawały pulony. Także myślę, że naprawdę warta uwagi jest ta fasolka. Tak sobie przypomniałam, że jeszcze Wam nie powiedziałam, a chyba że wspominałam we wcześniejszym filmie, że zbierałam również nasiona mojej fasolki Blauhilde i tutaj zostawiłam kilka strąków, bo były jeszcze niedojrzałe, także teraz już jest czas na to, żeby te strąki zerwać, dosuszyć jeszcze i wybrać nasionka. Tutaj moja ostatnia grządka. Na tej grządce posadziłam sobie 3 rządki fasolki i resztę moich selerów pomiędzy właśnie grządkami tej fasolki. A żeby sobie upiększyć, to na koniec dałam jeszcze 3 rozsady moich białych motylków. Żeby było po prostu ładniej, kolorowej. Za tą grządką znajduje się moja grządka ziołowa, którą robiłam z Howardem w zeszłym roku. Także myślę, że ta grządeczka najnowsza jest naprawdę ładna, taka delikatna, słuchajcie, i już w niej rośnie seler. Na tej grządce wspaniale rośnie mi kapusta, kalafiory i brokuły. I tutaj wspaniale rośnie sałata czerwona. Mój rabarbar jeden wybił w kwiat, ja go obetnę, słuchajcie, ten kwiat ja obetnę i włożę do beczki z wodą, zrobię taką gnojówkę do podlewania roślin. Za rabarbarem jest porzeczka, która też jest chroniona żółtą wstążeczką przed mszycą. Nie wiem dlaczego, ale ta porzeczka nie daje takich dużych gron. Są jakieś tylko takie pojedyncze, może mam ją za gęsto, jeżeli tak, to powiedzcie proszę, czy nie powinnam jej poobcinać za znacznie mocniej i wyciąć znacznie więcej tych gałązek. Takie stromości. W czerwcu udało nam się wyjechać do Szkocji, a jednym z powodów było zdobycie szczytu Ben Nevis. Nie było lekko, ale daliśmy radę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Żółte pomidoreczki, pierwsze. A po cichu mówię, bo jeszcze ludzie tutaj śpią. Dzisiaj jest sobota, to nie będę ich budziła.
I muszę tu chyba obciąć liście już. Zobaczcie, jak tutaj wygląda. Jest tego mnóstwo, pomidorków też, ale jest za gęsto liści. A teraz, skoro tak padało, no to trzeba je prześwietlić, żeby choroby grzybowe się do nich nie dostały. Tylko piach. Idziemy zaraz pod jeszcze wyższe wzniesienie piachowe. Kochani, mam nadzieję, że w zeszłym tygodniu odcinek Wam się podobał. Nie mówiłam w nim praktycznie nic nie mówiłam w tym odcinku, ale mam nadzieję, że oglądaliście z napisami. I wczoraj nazbierałam tutaj pomidorów i mam ich prawie 9 kg. Oprócz tego pięknie urosła cukinia. Mam 2 patisony i dlatego dzisiaj po prostu muszę to przerobić, żeby, wiecie, nie marnować tego, co w tym moim małym ogródku, który jest za mną, urosło. W ogrodzie aż tak dużo się nie dzieje, po prostu teraz zbieramy wszyscy nasze plony i no cóż, szykujemy się do tego smutnego okresu, jak dla mnie jesieni i zimy. To jeszcze ta wczesna jesień, jak tak jeszcze liście zmieniają kolor, to jeszcze, ale później to ja już naprawdę jestem taka senna jak i zapadam w sen chyba jak po prostu niedźwiedź. Powiem Wam, że bez tego wspornika na fasolkę, bez tych ogórków i bez tych słoneczników zrobiło się tak pusto, tak smutno. No ale cóż zrobić? Tutaj tak, tu smuteczek, ale tu jest za to radość. Zobaczcie. I w sumie to już można je zbierać, także muszę je odsłonić po całej długości i zobaczycie. Czyż to nie jest piękny widok? Resztka marchewki w tym roku, bardzo malutka. I tutaj w tym miejscu mam 2 dyńki. Też nie urosły jakieś ogromne, ale są one. Pierwsza dynia. Sobie ją zważymy później, bo tu chcę zrobić teraz porządek. Ta dynia jest taka twarda. Tamta ma miękką skórkę, te są takiej średniej. Jedna rada ode mnie. Jak już się tak napracujecie w ogrodzie, zbierzecie swoje plony, potem uporządkujecie ten ogród, przygotowując go na zimę, to dajcie sobie chwilę wytchnienia i zrelaksujcie się. Dzisiaj muszę zająć się moim tutaj ogródkiem, tą częścią, gdzie ostatnio wycięłam już całą moją marakuję i mój jaśmin pnący. Zeskładowałam to tutaj i poczekałam parę dni, żeby to osiadło. Dla mnie super relaksem było posiedzieć przy ognisku i zjeść pyszny placek ze śliwkami. Miłej niedzieli. Pa, pa!